Chciałem jeszcze Wam powiedzieć troszeczkę o mrożeniu ryb. Oczywiście wszyscy z nas wiemy dobrze, jak się mrozi ryby. Pan X też oczywiście wie, jak się mrozi ryby. Jak się mrozi ryby, Panie X? Ale nigdy nie mroził świeże. Świeże zawsze. Zawsze świeże, także Pan X ryb nie mrozi. Jedną z właśnie konserwacji ryby, dajmy na to, jest ich mrożenie. Mrożenie, czyli przedłużanie świeżości. Jeżeli wiemy, że przedłużenie świeżości to jest zamrożenie ryby, czyli ryba musi być świeża. Jeden z błędów, dlaczego ryba na przykład po rozmrożeniu nie jest dobra, jest sucha i jest niedobra, mięso jest wiórowate. Otóż właśnie teraz Wam chcę to powiedzieć. Pamiętajcie, świeże ryby, mrozimy ryby świeże. Złowiliśmy rybę, przyjechaliśmy do domu, te ryby się robią takie sztywne. W tym momencie pH w środku ryby spada, kwas mlekowy się wytrąca do mięśni, bakterie przestają na jakiś czas działać, szkrobiemy rybę, myjemy rybę, osuszamy, nie musimy myć, jeżeli tego możemy osuszyć je tylko papierem, wiecie, powycierać z krwi, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli ktoś lubi, to umyć te ryby, nie trzymać długo tej ryby w wodzie, tak? Skrobiemy, wrzucamy do wody, niech ta krew się odmoczy. Tak to sobie najlepiej możemy robić, jeżeli tę rybę wiemy, że zjemy, nie? Ale tak, żeby ją zamrozić, to po prostu wrzucamy skrobiemy i od razu myjemy na suszarkę przed mrożeniem. Dobrze jest te ryby ręcznikiem papierowym osuszyć, tak, żeby mrozić suche ryby, żeby nie zrobił nam się blok rybny. Co jeszcze jest bardzo ważnego, pamiętajcie, minimum mrożenia to jest minus 18 stopni. Jest wiele zamrażarek nie ma minus 18, perfekcyjne jest minus 24. A to Wam powiem dlaczego. Dlaczego robią się wióry w rybie po rozmrożeniu? Dlatego, że jeżeli ryba zamraża się długo, czyli zamrażarka ma jakieś minus 10 stopni, wrzucamy tam rybę. Jeżeli ten proces zamrażania trwa długo, to w komórkach rybiego mięsa, tam gdzie jest woda, zaczynają się robić takie igły, ostre igły lodowe. I one przebijają po prostu te wszystkie komórki, te wszystkie komórki w rybim mięsie, co są, te igły lodowe przebijają. Jeżeli wrzucamy tą samą rybę, wrzucimy do minus 18 albo minus 24, gdzie te zamrażanie trwa dosłownie parę chwil, pak, te długie igiełkowate igiełki lodowe nie zdążą się po prostu wytworzyć i będą to takie okrągłe coś, dajmy na to, że długie mrożenie to będą takie ostre sople, a w niższej temperaturze, czyli krótsze mrożenie, to będą takie okrągłe płatki śniegu. To tak chciałem Wam wytłumaczyć, żebyście mniej więcej wiedzieli. I teraz rozmrażanie ryby. Rozmrażamy ryby w lodówce, tak? Rozmrażamy ryby w lodówce albo w zimnej wodzie. Wkładamy rybę do zimnej wody i ona tam powoli się rozmraża, tak? Swoje zimno oddaje do wody, wtedy te bakterie się nie namnażają. Nie możemy zrobić tak, że idziemy do pracy, wystawiamy ryby z zamrażarki gdzieś do zlewu i po pracy przychodzimy i tam mamy tyle ryby, a tyle wody. Bo po prostu rozmrażanie jest złe i tam już zaczęły się procesy gnilne, bakterie zaczęły po prostu już tam w tych rybach pracować. Przydatność do spożycia ryby zamrożonej. Jeżeli taką świeżą, złowioną wrzucimy sobie do piekarnika, do zamrażalnika, który ma minus 18, jeżeli to jest ryba chuda,
to możemy ją trzymać, takie płotki, leszcze, możemy sobie trzymać do 6 miesięcy, nie polecałbym dłużej. Znam przypadki, że znalazłem parę okoni w zamrażarce, które miały rok i powiem wam, że po rozmrożeniu i usmażeniu już po prostu było czuć, że są stare, nie? Czyli 6 miesięcy, ryby tłuste, takie jak łososie, 3 miesiące to jest maks. Pamiętajcie, chude 6 miesięcy, ryby tłuste krócej o 3 miesiące, wtedy one nie tracą swoich walorów smakowych i mięso zachowuje swoją teksturę. Im dłużej będzie mrożone, tym większy będzie wiór i nic z tej ryby po prostu nie będzie. I oczywiście nie mrozimy takich ryb, na przykład złapaliśmy ryby, zrobiliśmy filety, czy tam dzwonki, wrzuciliśmy do lodówki i usmażyliśmy 10, najedliśmy się i te ryby w tej temperaturze w lodówce mogą być 3 dni, w temperaturze tam lodówka ma 4 stopnie około, to 3 dni to jest maks. I tych filetów już nie powinniśmy mrozić. Pamiętajcie, filety z ryby albo ryby, które były przetrzymywane w lodówce, przez 3 dni już nie powinny być mrożone. Bo już procesy po prostu w 4 stopniach już te procesy gnilne w rybie zachodzą i my to ładnie pakujemy do woreczka, wrzucamy jeszcze do zamrażarki, która ma minus 10 stopni. Następuje długi proces mrożenia, wytrącają się te, jak wam mówiłem, te ostre igły, przebijają komórki w mięsie, woda wylatuje i macie wiórki ryb i później mówicie, że ryby mrożone to tam jest dziadostwo. Jak jest źle ryba mrożona, to oczywiście jest źle. Teraz jest mrożenie w azocie, teraz jest kriogeniczne mrożenie ryb, tunelowe zamrażanie. Jest tyle typów zamrażania, że po prostu ja nie jestem technologiem żywienia. Powiedziałem wam o naszym domowym, prostym sposobie. Ja jeszcze na przykład mrozi się też ryby w całości, ale to przy rozmrażaniu jednak, wiecie, ta ryba w środku długo będzie się rozmrażała i to, co było w tych flakach, to niestety ta ryba przejdzie tym smrodem, także lepiej mrozić sobie ryby wypatroszone, dobrze osuszone, nie? Także pamiętajcie o tym. Co tam wam jeszcze do tego? Najlepiej sobie zrobić porcyjki takie, jakie wam pasują. Jak chcecie mrozić w całości, możecie mrozić w całości. Ja jak mroziłem ryby w całości, dajmy na to, bo potrzebowałem później do pieczenia, wiecie, pieczoną rybę w całości, to robiłem tak, że wkładałem do zamrażarki minus 30, minus 24, wkładałem, poczekałem aż ona zamarznie, później ją wyciągałem, polewałem ją wodą, wkładałem do zamrażarki, poczekałem aż znowu zamarznie i tak zrobiłem kilka warstw tego, takiej glazury, dajmy na to, takiej glazury i wtedy ta ryba może o miesiąc dłużej wytrzymać, tak? No ale to dopiero możecie robić, jak macie takie warunki, minus 30 zamrażarkę sklepową, to możecie. No minus 24 już daje radę. No i teraz w drugą stronę, jeżeli temperatura będzie powyżej minus 30 stopni, poniżej minus 30 stopni, to niestety, ale podobne procesy będą zachodziły i ta ryba po prostu wyschnie i nic z niej nie będzie. Pakowanie, oczywiście nie zawijamy tej ryby w folię aluminiową i mrozimy, tylko po prostu pakujemy w woreczkach spożywczych, pakujemy ją do woreczków spożywczych w miarę możliwości, powietrze wyciskamy i do zamrażarnika minus 18 stopni. Nie wiem, ile teraz te domowe zamrażarki mają, moja akurat tutejsza ma minus 18, no to już jest dobra, te sklepowe chyba mają do minus 24, a nawet 30, jakoś tak mi się to wydaje, tak? No i w tej stałej temperaturze tą rybę zamrożoną trzymać.
Po rozmrożeniu ryby nigdy w życiu, pamiętajcie, nie wolno zamrażać ryby ponownie. Nie można zamrażać rozmrożonej ryby ponownie. Ani mięsa, ani ryby, ani kurczaka nie można zamrażać po rozmrożeniu ponownie, bo całe procesy zaczynają się już tego, a poza tym mięso będzie kompletnie nie do zjedzenia. Czy wędzone ryby można, tak pan mówi? Pyta, wędzone? Oczywiście można wędzone ryby mrozić. Jeżeli chcemy sobie zamrozić ryby wędzone, robimy podobnie. Z wędzarni przywozimy ryby, zostawiamy je w chłodnym miejscu, żeby sobie przestygły. Dajmy na to te 12 godzin i wtedy pakujemy je w woreczki i do szybkiego zamrażania w tych woreczkach. Nie trzymamy ich w piwnicy, czy tam gdzieś w jakiejś szałerku przez, dajmy na to, 7 dni, no bo ryba wędzona dosyć długo wytrzyma. W normalnych warunkach jakieś 7 dni powinna wytrzymać i wtedy cyk, jest po 12 godzinach, ryba jest przestudzona, do woreczka i do zamrażarki minus 18. Nie czekajcie, żeby ta ryba zaczęła schnąć, wysychać, bo będzie tak. Usmażone ryby, nie zjedliśmy ryby, jeżeli wiemy, że na drugi dzień je sobie wpałaszujemy, bo tak często się zdarza, że po prostu pierwszy dzień jemy sobie ryby z patelni, tak, nie? Tak sobie ryby z patelni łupiemy, tak na chrupko, nie? Te płetwy chrupiące, pyk, 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 nojemy i tego, a na drugi dzień tak fajnie te ryby z lodówki sobie wyciągamy, takie już są sztywne, zesztywniałe, te dzwonka czy tam fileciki i sobie podgryzamy, także nieraz nie ma co z nimi, nie ma co ich mrozić, bo po prostu jest ich za mało, albo wkładamy w ocet, w pomidory, tam już nasze panie różnego rodzaju z tego potrawy mogą zrobić, a jeżeli ktoś chce sobie zamrozić po usmażeniu, ostygły, wkładamy do woreczków i wkładamy tego. Najlepiej to jeszcze, wiecie, no, robić to tak, żeby nie napychać do jednego małego woreczka pełno tego, bo się zrobi jedna wielka bryła i później jest problem. I raczej używać większej ilości woreczków i na przykład włożyć tam po 3 filety, tak żeby one miały trochę miejsca, włożyć do zamrażarki, one się trochę zetną i wtedy można je zgrupować i przełożyć do jednego większego pojemnika, jak one już będą zamrożone. Tak też można zrobić, albo po prostu nie polecam mrozić ryb niezafoliowanych, tak? Bo po prostu one też wyschną, a poza tym smród rybi będzie czuć w zamrażarce. Tak się nieraz też zdarza, że w byle jaką folię się zawinie, ta folia się gdzieś przedrze, bo tam grzebiemy w tych zamrażarkach, szukamy bigosu z Wigilii, nie? I tego i grzebiemy, no komar, i grzebiemy i w końcu porozrywamy tam te folie, te woreczki, nie mrozimy we foliach, w torebkach foliowych takich ze sklepu, to się nie nadaje do mrożenia, to wytwarza różne dziwne substancje, w które mogą przejść do ryby. Także normalnie woreczki takie zipowe, przeznaczone do żywności, elegancko się do tego nadają. Możemy zrobić na przykład tak, że położymy ryby na tacce, przykryjemy folią, włożymy do zamrażarki i jak się zetną, będą ładnie ścięte, wtedy możemy wkładać je do woreczków foliowych, oczywiście mówię tych żywnościowych, i wtedy większą ilość możemy sobie taki pakunek zrobić, ale to wymaga przestrzeni w zamrażalniku, raczej to robimy 2, zapominamy, później się przypomina, że kiedyś tam miałem ryby i te ryby już są niedobre do jedzenia. Czyli wędzone można mrozić, ryby usmażone można mrozić, czy później te ryby po mrożeniu nadają się do tego, co będziemy chcieli zrobić. Oczywiście, jeżeli rozmrozimy te ryby, jak wam wcześniej powiedziałem, czyli w lodówce, zostawiamy do rozmrożenia w lodówce,
One się powoli rozmrożą, normalnie je wyciągamy, płuczemy i na przykład można mrozić, one można wędzić, ale tutaj moja prywatna uwaga, ryby mrożone, które były mrożone do wędzarni trzeba, jeżeli przebijamy je przez ten, one będą bardziej miękkie. Pamiętajcie, że to mięso już będzie miało lekko zmienioną strukturę i będą bardziej miękkie. To jeżeli macie możliwość, to ja miałem takie podwójne, taki haczyk, takie S z takim jeszcze zadziorem, wiecie? I wtedy jak pod łepek tutaj pyk, w gardło i ten zadzior i wychodził mi na tym, rybie wychodził przez pysk i zakładałem ładnie na tym, także były dwa punkty zaczepienia tego pstrąga. Mówimy, jeżeli wędzimy w całości, a nie filety na siatkę, tak? Filety, no to wiadomo, że filety jest nam łatwiej uwędzić. No, to jest taka moja rada, bo kiedyś też nie odebrano mi ryb. Miałem około 100 kg pstrąga i klient powiedział, że nie odbierze, nie miałem co z tym zrobić. Część tego pstrąga musiałem zamrozić, a drugie 50 kg uwędziłem i sprzedałem na pniu. W każdym bądź razie później te wędzone pstrągi już był kłopot na zwykłych drutach. Jeżeli na zwykłych drutach przebijamy, już był kłopot, one były bardziej miękkie i potrafiły z tego drutu spaść. Oczywiście te, co spadną na siatkę, są najlepsze. To są najlepsze. Pamiętajcie, te ryby, co spadną przy wędzeniu na siatkę, one są najlepsze. O wędzeniu ryb mogę Wam opowiedzieć, ale to będą tylko spostrzeżenia, moje własne spostrzeżenia, nie tego. To i w dzisiejszym filmiku zmrożenia ryb to są też moje własne, bo ja takie rzeczy robiłem, jak mrożenie ryb. No oczywiście teraz wielkie korporacje mają już takie kutry rybackie, są, że po prostu tam na kutrze są ryby bebeszone i od razu są głęboko zamrażane, także technika idzie do góry, tak? Teraz jest suchy lód, także jest dużo łatwiej niż to, co było kiedyś. Kiedyś, żeby ryba była świeża, to się budowało, to się robiło lodownię. Ale jak się robiło lodownię? Jak się robi lodownię? I co to jest lodownia? To opowiem Wam w odcinku następnym. A tymczasem życzę Wam wszystkich zdrówka, powodzenia w życiu i zapraszam na następne filmiki. Dajcie suba, lajkujcie, komentujcie, rób ta co chce ta i pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Hej, pozdrawiam.